Cześć wszystkim! W tym filmie porozmawiamy o życiu w Polsce oczami dzieci. Moje dzieci przeprowadzili się do Polski z Białorusi 4,5 lata temu i dzisiaj opowiedzą Wam, jak wyglądały ich pierwsze dni w Polsce, czy bały się polskiej szkoły, czy trudno było nauczyć się języka polskiego, co najbardziej lubią w Polsce i czy chcieliby tutaj zostać na dłużej. Myślę, że ten film może być bardzo ciekawy dla rodzin, które planują przeprowadzkę do Polski razem z dziećmi. Albo dla Polaków, którym ciekawe oglądać, jak żyją emigranci w Polsce. Jeśli interesuje Was życie w Polsce oczami naszej rodziny, codzienność emigrantów, adaptacja dzieci, to zostańcie z nami na dłużej i zasubskrybujcie mój kanał. Dzieci, odpowiedzcie mnie, pamiętacie moment przeprowadzki do Polski? Może być było smutno, albo baliście się? Tak, ja się stresowałem, bo myślałem, że w szkole mnie będą tak silnie lubiły, bo jestem z innego kraju i tak, i trochę się stresowałam jeszcze, że opuszczę kolegów i no tak. A było ciekawie? Ciekawie tak było. Myślałam, że to będzie tak fajnie. Fajnie było przenosić te rzeczy, jechać do innego domu. No tak, to było ciekawe. A Ty, Milana? Ja się bałam nowej szkoły, nowego życia, bo inny kraj trochę zmienia twoje życie. I po prostu bałam się, że coś może pójść nie tak, że będę miała mega duże problemy z językiem. Na początku miałam, ale no, stało się lepiej. A było smutno? Było smutno, ale też bardzo ciekawie, jak będzie wyglądało nowe życie w innym kraju. Dobrze. Dla mnie jako mamy to też był bardzo trudny moment. Najbardziej bałam się tego, jak dzieci odnajdą się w nowej szkole, w nowym kraju. Milana, Dyma, za czym najbardziej tęskniliście po przeprowadzce? Nie, po nikomu nie tęskniłem. A Ty? Ja tęskniłam po babci z dziadkiem, po dalszej rodzinie, po szkole swojej w pierwszej klasie, niektórych koleżanek. Po prostu było mi smutno opuszczać mój kraj. Dobrze. A byliście się iść pierwszy raz do polskiej szkoły? Dyma chodził, kiedy przeprowadziliśmy do Polski, chodził do przedszkola, a potem zerówka, no od zerówka. Tak, ja się trochę bałem i bałem się, że niedobrze znam język polski i po prostu się bałem, no że nie wiem. A pamiętasz, jak chodził do zerówki, do przedszkola? Tak, trochę pamiętam. Pamiętam, że zawsze tam były jakieś ciekawostki, że niby na przykład tam coś były, jakieś konkursy, jakieś słodycze i takie wszystko. A kiedy począł chodzić do szkoły, to bałem się albo nie? Już nie. Wtedy się bałem i myślałam, że nie będę miał dużo kolegów, a potem znalazłam kolegów i już nie tak się boję. Dobrze. A Ty? Nie bałam się, ale miałam po prostu lekki stres, ale nie bałam się. A po co stres? No, że nie odnajdę się w nowej klasie, że będzie mi po prostu ciężko. Pamiętam, że Milana, kiedy poszła do szkoły w drugi klas, tak? Tak. Ona nic nie rozumiała. W Białorusi ona chodziła w pierwszy klas i tutaj w Polsce do drugiego, tak, klasu. Nic nie rozumiała w pierwszy dzień? Nie, nic nie rozumiałam i nawet nie miałam książek. Pisałam po prostu na kartce wydrukowanej. Nawet nie miałam książek, nic.
Ale pamiętam, że byłam bardzo radosna po pierwszym dniu w szkole. Bardzo się spodobałaś? No. No dobrze. Pamiętam ten pierwszy dzień szkoły i ja stresowałam najbardziej niż dzieci. A czy dzieci w szkole dobrze się przyjęli? Dobrze oni mnie przyjęli. Na początku mi się tak wydawało, ale z czasem okazało się, że troszkę to wyglądało inaczej niż w pierwszy dzień. W pierwszy dzień było wszystko dobrze, jakby nie miałam żadnego problemu, ale no dalej można tak powiedzieć, że dzieci pokazały siebie i no po prostu widziałam, że to nie było tak, jak było w pierwszy dzień. Myślę, że oni to robili, żeby, nie wiem, pokazać nauczycielce. Nie wiem, o co chodziło. No bardzo szybko znajszła sobie koleżanę. No, tak. Tak samo jak ja, emigranci. A w klasie byli ще emigranci, może być z Ukrainy albo Białorusi No, były dwie dziewczynki jeszcze i z nimi się zaprzyjaźniłam. i oni pomagali ci, tak? No odwrót. A? No odwrót. Dima, a ty? E, Dobrze się przyjęli? tak, mnie przyjęli dobrze, szybko znalazłem kolegów. Wszystko W było szkole? w szkole, W tak. szkole. Wszystko było normalne i tak. Były się w klasie, były się dzieci z Białorusi albo Ukrainy? Tak, byli dwie dziewczynki z Ukrainy. Oni rozmawiali po polsku? Tak. Mówili, tak? Tak. Mówili po polsku. Dobrze. Adriana, a czy podoba Ci się przedszkole? Tak. Mam kolegę Piotrek. Razem z nim bawimy. Ja lubię chodzić spacer w szkole. Następne. Kolejne pytanie. Miałyście jakieś śmieszne sytuacje przez język polski? Nie miałam śmiesznych sytuacji, które jakby były od tego, że na przykład nie umiałam czegoś powiedzieć. Miałam po prostu śmieszne sytuacje w szkole, ale to nie było od tego, że nie umiałam na przykład mówić po polsku. No jakieś sytuacje na przykład. No jedna sytuacja. No, była taka sytuacja nie tak dawno w tej szkole. Mogę skończyć? W tej szkole, że poznałam taką koleżankę i minęło jakieś 3 dni po tym się jak poznaliśmy i my razem z nią idziemy do domu i ja piszę do mamy i wtedy dopiero wtedy ona dowiedziała się, że nie jestem z Polski. I ona była mega w szoku. Aha. I ona nie wiedziała. Bo ja postanowiłam w tej klasie nie mówić, że jestem z innego kraju. Bo to druga szkoła już w Polsce, tak? Tak, to jest druga szkoła i postanowiłam, no nie wiem, po prostu nie chciałam jej się mówić i postanowiłam nie mówić, że Taki jestem z innego eksperyment. kraju. Tak, taki eksperyment, po prostu nie chciałam się mówić i Eksperyment udał się. udał się. Dobrze. A u Ciebie? Miałem śmieszną sytuację, że nie pamiętam, to było trochę dawno, ale na jakieś słowo przez ten cały czas mówiłem pół słowa mówiłem po polsku, a drugą połowę mówiłem po białorusku i prawie nikt mnie nie zrozumiał, a potem mi mój kolega powiedział, że to nie było, że to nieprawidłowe było słowo. Na przykład. Na przykład, nie pamiętam, Jak to mówią? nie wiem jakie słowo, ale Nie wiem. pamiętam. Nie pamiętam. Miała mi się jedna jeszcze taka sytuacja fajna, że my z moją koleżanką, jak ona się już dowiedziała, że nie jestem z Polski, to jej opowiedziałam, że na przykład czaszka, co tu mamy, to po białorusku to jest jakby kubek. I na przykład inne słowa, które znaczą, znaczy mówią się tak samo, ale znaczą w każdym języku inaczej. I po prostu tak mówiłam. No taka sytuacja. A koleżanki na przykład pyta Ciebie,
jak po rosyjsku będzie tam jakieś słowo, interesuje ich, może być, oni uczyli ciebie polskiemu, a ty uczyła ich po rosyjsku mówić? No, nie tak, że oni mnie uczyli, ale było coś takiego na tamtym mieszkaniu, kiedy mieszkaliśmy, to mieliśmy taką koleżankę z Dimą wspólną, którą jakby uczyła mówić po rosyjsku i ona jak poznała się ze mną, to już zaczęła tak trochę mówić po rosyjsku. No i teraz ona wszystko, no tak, No rozumiem. rozumie rosyjski. Ona nawet gadała z Adrianą. No tak. U mnie pytali jak będzie auto, słońce i takie łatwe słowa Udało się im wypowiedzieć. wypowiedzieć te Nie. słowa, nie? Było śmieszne. Śmieszne? Dobrze. A co najbardziej podoba Wam się w Polsce? Mi się podoba drogi. Tu nie są takie dziury i spokojnie mogę jeździć na rowerze. A co się? Jeszcze mi się podobały sklepy. Fajne, nigdy jeszcze nie widziałam takich sklepów, że niby takie duże są, nie wiem jak to wytłumaczyć, nie wiem. Okej, dobrze. A u Ciebie? Mi się chyba najbardziej podoba szkoła, nie wiem. Tu, nie wiem, jakoś jest, nie wiem, najbardziej chyba się po prostu mi szkoła Bo tutaj w szkole jest wycieczki, tak? Są wycieczki. no. Wycieczki, ale tak to chyba w sumie, no tak samo w sumie prawie jest. Mhm. Ja zauważyłam, że dzieci tutaj stali bardzo samodzielni i spokojniejsi. A co nie lubicie w Polsce? Ja chyba najbardziej nie lubię to, że w niedzielę jakby zamyka się cała Polska. Tak, to jest taki żart, ale ogólnie to po prostu bardzo dużo sklepów, jakichś, nie wiem, miejsc, restauracji. Po prostu bardzo dużo sklepów jest zamkniętych. Tylko Żabka otwarta, tak? No, tylko bardzo małe jakieś sklepy, jakieś małe kafe, restauracje, no to bardzo małe jakieś są otwarte, ale to jest jakaś 1/100, bo bardzo dużo jest tu zamkniętego. A co się? To wszystko? Tak, to chyba wszystko. A u Ciebie? Też mi się to nie spodobało, że że to wszystko się zamyka, a mi się to nie podoba, że auta mogą, nie wiem, bo kiedyś jechałem sobie do szkoły i prawie auto mnie nie wjechało we mnie. Tak, mi się to nie podoba, że auto tak jeżdżą. No to prawda, auta jeżdżą nawet. No nie wszystkie auta. Ale niedawno, kiedy był deszcz i było dużo kałuż, to po prostu auto tak koło mnie przyjechało i odciskało mnie i to jest mega dziwne. No nie wszystkie, tak? No nie wszystkie. Ale jest taki... No. Okej, Dużo jest dobrze. takich aut. A jakie polskie jedzenie najbardziej lubicie? Ja chyba lubię najbardziej pierogi. Bardzo dużo nam w szkole dają pierogi, najbardziej po piątkam chyba. Też mi się podoba Jakie pierogi? pierogi ruskie. I podobają mi się kluski troszkę. Tak, kluski z cynamonem. Aha. Mi się podobają pampuchy i... I kafelniczki. Tylko to nie polskie. Ale to naleśniki. No i co? I naleśniki. Naleśniki. Dawali nam kiedyś naleśniki. No. A pierogi? Pierogi też mi się A żurek? Żurek, no nie za bardzo. Nie. A jest jakieś polskie jedzenie, które nie lubicie? Nie lubimy. Nie lubię zupy. Nie lubię zupy i nie lubię... Jakie zupy? No prawie wszystkie, nie lubię zupy polskie. I co się? No i wszystko. Chyba najbardziej... żurek. Po prostu nie przypadam za nim, więc no. No, to jest jakby najbardziej to, czego nie lubię. Żurek, to wszystko? No w sumie A pozostałe... kiełbasy na przykład podoba się Wam? Spoko.
Kiełbasy takie. No zależy jakie, bo są takie w Biedronce. Syr, No ser, ale żaden, nie Twaróg. przypadam. Jem tylko jeden ser, który taki, no taki taka pałeczka ser. Ser, ale po prostu za serem też nie przepadam. Ale nie wiem, czy to jest polskie, czy nie wiem o co chodzi, ale też kiełbasy, znaczy szynki. jogurty. Jogurty są smaczne, ale szynki to niektóre są mega niefajne. A ciebie? Kiełbasy jakieś podoba albo nie? Kiełbasy mi się podobają. No i wszystko są normalne. No i że tak. Nie wiem, wszystko mi się podoba. Co można jeść, to wszystko podoba, tak? Jeszcze mi się przypomniało, że najbardziej nie lubię mleka polskiego. Aha. Nie wiem, to dla mnie takie ohydne, nie wiem. Na przykład Adriana lubi, a ja po prostu mega nie przypadam. Pić mleko, Tak, na tak? przykład jakaś kasza, jakiś, nie wiem, koktajl, wszystko takie, to mogę nawet płatki śniadaniowe jem normalnie, ale tak ogólnie to mleko nie mogę, nie. Coś. Nawet kakao to mogę takie mogę. same. Tak, no. A w Białorusi mleko to pili, tak? Ja bardzo kocham białoruskie mleko, bardzo mi się podoba. No. Białoruskie mleko najlepsze, tak? Z pilmieniem. Pelmieniami. Ale w Biedronce wiedziałam, że też jest pelmieni. No pilmieni, bo kupowaliśmy nie tak dawno, ale są smaczne, ale jak dla mnie to są jakieś dziwne mięso. Nie jest. takie jak w Białorusi, No, tak? no. I dziwne jakieś mięso jest. A ciebie podoba polskie pelmieni? Tak, mi się podobają. A czym różnią się polskie dzieci od białoruskich? W Białorusi nie znam, jakby nie miałam dużego nawyku z dziećmi, ale z tego co pamiętam, to w pierwszej klasie dzieci nie byli takie, nie wiem, nie mogę powiedzieć, że egoistyczne, bo nie były egoistyczne, ale po prostu zachowali się dobrze wobec mnie, a w Polsce to tak trochę dziwnie wyglądało, jakby trochę były egoistyczne dzieci, trochę niemiłe, znaczy nie troszkę, tylko bardzo nawet. W Polsce czasami. niemiły? Tak, bardzo. I po prostu każda klasa, którą mam, to zawsze są jakieś Może to tak po wojnie? nie wiem, znaczy w tej klasie też po prostu dzieci nie wiedzą, że jestem z innego kraju, ale po prostu dzieci mają swoją grupę, na przykład dziewczyny mają swoją grupkę i innych na przykład tam dziewczyn to nie lubią po prostu. A u ciebie? Ja mam na odwrót, że dla mnie polskie dzieci wyglądają jakieś. Znaczy są dobre, a tak z Białorusi oni są takie. Można powiedzieć, że dziwne. Różny opyt. No bo białoruskie dzieci, oni są jakieś takie, że mogą coś zniszczyć, złamać i no i wszystko mogą takie rzeczy zrobić, a polskie dzieci, oni może też tak robią, ale nie tak dużo jak z Białorusi. I bardzo dobrze się mogę z nimi zaprzyjaźnić. Kiedyś ostatnio, to było może gdzieś, no może 2 tygodnie temu, coś szedłem do domu i zauważyłam chłopaków, które sprzedają lemoniadę i zaprzyjaźniłem się i z nimi sprzedaję. Ile pieniędzy zarobili? Ja w Zarobiliście. sumie zarobiłem 46 zł. Za jeden dzień? Nie. Za 2 dni. Za 2 dni, No, tak? dokładnie. Za 2 dni, no tak dobrze. No. I oni też tak samo, tak? No. Ще jedno pytanie. A która szkoła bardziej się podoba, polska czy białoruska? No, Dima nie chodził w Białorusi do szkoły, to na przykład wtedy przedszkola, a Milena szkoła. Nie proszę. Mi się podobało przedszkole, bo tam było zawsze jakieś fajne rzeczy, zawsze jakieś koncerty, jakieś disco i takie wszystko. Aha. Mi się bardziej podoba chyba Polska, jeśli nie, znaczy ucznie są tak samo chyba, ale na przykład samo nauczanie, nauczyciele, jakieś nie wiem, lekcje, to chyba wybiorę polską szkołę.
Po co? Bo jest po prostu nawet wyższy poziom nauczania, jest to serio. Niektórzy nauczycieli naprawdę tak fajnie wyjaśniają, że no, to bardzo fajne jest. Dobrze. I domowe zadanie nie No nie wszystkie, na Nie przykład ma, tak? pani z matematyki zadaje zawsze, tak? prawie. A czy język polski był trudny na początku na przykład? Dla mnie na początku był trochę trudny. Nie wiedziałam, kiedy stawić się, kiedy a i takie rzeczy. Potem się nauczyłam i teraz on jest dla mnie jak białoruski język, czyli A co pomagało ciebie nauczyć się języka polskiego? moja klasa szkolna i moje koledzy. Dobrze, a może być teraz jakieś filmy, na przykład jeżeli oglądasz, to wszystko rozumiesz, tak? Okej. A u ciebie? No, mi z polskim językiem było na początku bardzo trudno. Nie rozumiałam żadnego słowa. Potem z dniami nawet stawało mi się lepiej. Poznawałam nowe słowa, stawało mi się po prostu lepiej rozmawiać, ale na początku rozumiałam nic prawie. Potem już bardziej, ale źle rozmawiałam. Jakby na początku bardziej rozumiałam coś niż rozmawiałam. Mhm. Więc, ale teraz już wszystko dobrze i na polskim i na rosyjskim jest mi tak samo mówić. Mhm. A na przykład co było najbardziej trudno mówić albo czytać? Mówić. Tak samo, nie wiem, nie pamiętam, chyba tak samo. O ciebie mówić, tak? Czytać to lekko? Ale kiedy czytasz, to mówisz. No tak. No, ostatnie takie pytanie dla Was. Co powiedzieliby dzieciom, które boją się przeprowadzki do Polski? Albo na przykład rodzina, która mają dzieci i chcieliby je przeprowadzić się do Polski. Ja chyba powiem nie dużo, ale powiem to, że polecam dzieciom od razu znajdywać nowych przyjaciół, koleżanek, kolegów, bo jak nie znajdziecie na początku, to mówię, że naprawdę, że potem będzie po prostu bardzo ciężko po kilku na przykład miesiącach, tygodni znaleźć przyjaciół, bo polecam po prostu na początku, jak przyjść do klasy, to od razu z kimś się poznać. No i w szkole jest na początku takie kursy, żeby dla migrantów, żeby nauczyć się języka polskiego. Pamiętasz, ty chodziła na takie lekcje polskiego? Tak, było coś takiego, ale nie wiem, czy to jest w każdej szkole. W każdej jest tak. Aha. No to tak, chodziłam na takie. A się w Polsce jest szkoła dla no, rosyjska na przykład. No. Ja chyba polecam iść do normalnej polskiej szkoły, bo kiedy jesteś w rosyjskiej szkole na przykład, gdzie gadają po swoim języku, to tak, to jest łatwe, nie musisz się uczyć, ale musisz jakoś żyć w tej Polsce i jak nie będziesz miał z kim rozmawiać, to nie nauczysz się tego, a No jak tak. będziesz w rosyjskiej szkole, to tak, będzie ci fajnie, łatwiej, ale no nie nauczysz się po prostu. No tak, polecasz chodzić do polskiej tak, szkoły. tak, może będzie trudniej na początku, ale potem naprawdę mówię, że będzie łatwiej. Mhm. Ja A mówię, ty jak myślisz? ja mówię dzieciom, że no, że też, że szukać najpierw kolegów, bo oni najpierw się zaprzyjaźnicie, a potem oni będą ci pomagać. Oni będą ci pomagać, to, może coś ci dawać, pokazywać jakieś rzeczy, które ty nie wiedział. Mhm. No i Dobrze.
Wiem, że wielu rodziców boi się przeprowadzki przez szkołę i język, ale dzieci szybciej adaptują się niż dorośli. Dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. I jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, możecie zostać z nami na dłużej. Na tym kanale pokazujemy prawdziwe życie naszej rodziny w Polsce bez idealizowania. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!